Waldo, mam dla Ciebie ważną informację. W aucie było palone. Mało tego, było palone do tego stopnia, że auto samo nauczyło się palić. Cześć Laguna Fani. Dzisiaj pokażę Wam dwa sposoby na sprawdzenie szczelności w układzie dolotowym powietrza. Na początek odkręcę rurę dolotową powietrza od obudowy filtra powietrza i zaślepię ją kawałkiem folii. W moim przypadku workiem na śmieci złożonym kilka razy w taki sposób, żeby ciśnienie powietrza nie rozerwało go. Po czym z powrotem nakładam rurę i skręcam opaskę. Teraz z plastikowej rury przed kolektorem ssącym wyjmę czujnik ciśnienia do ładowania. U mnie jest on profilaktycznie zabezpieczony opaską. Do pierwszej metody używam agregatu wymontowanego ze starej lodówki. A to dlatego, że ma on w określonych miejscach wlot i wylot powietrza oraz daje mi odpowiednie ciśnienie. Do wylotu powietrza zamontowałem wąż gumowy, który kiedyś służył mi do pompowania kół. Ponieważ średnica węża jest zbyt mała, to końcówkę owinąłem taśmą klejącą w taki sposób, aby wąż wszedł ciasno w otwór po czujniku. Już po kilku sekundach od podłączenia można dostrzec, że w układzie wytwarza się ciśnienie, które pozwoli nam na sprawdzenie szczelności naszego dolotu. Ja jednak poszedłem o krok dalej i postanowiłem wzbogacić test o efekty wizualne. Używam do tego izolacji termokurczliwej i najprostszej maszynki do robienia dymu, czyli papierosa. W ten sposób z nieszczelności oprócz syczenia pojawiłby się dym. Jak się okazuje, mój układ jest szczelny, bo znikąd nie ulatuje dym, ani nie syczy powietrze. Ale pokażę Wam, jak całość napełnia się dymem, rozszczelniając układ poprzez zdjęcie węża odpowietrzającego odmę.
Dam mu jeszcze chwileczkę popalić i sprawdzam po kolei przewody powietrzne, zaczynając od filtra powietrza poprzez dolot do turbiny, od turbiny do intercoolera i z intercoolera do kolektora ssącego. Jak widać, wszystkie przewody i łączenia, łącznie z turbiną i intercoolerem, są szczelne. Do tego testu lepiej jest użyć e-papierosa, który daje nam więcej dymu, a który dodatkowo jest gęstszy i w razie nieszczelności układu jest to bardzo wyraźnie widoczne. Koniec tego jarania, przechodzimy do metody drugiej, opierającej się na nasłuchiwaniu. Przy okazji możecie zaobserwować, jak podczas wzrostu ciśnienia zwiększają swoją objętość przewody zasilające silnik w powietrze. Metoda polega na podaniu ciśnienia ze sprężarki w miejsce tak jak poprzednio. Starajcie się nie podawać większego ciśnienia niż 2 bary, żeby nie uszkodzić przewodów intercoolera. Szczelnie dociskam pistolet powietrza do otworu i pompuję ciśnienie, przy okazji nasłuchując, czy nigdzie ono nie ucieka. Metoda szybka, prosta i skuteczna. Kiedy i po co sprawdzamy szczelność układu powietrza? Uważam, że jest to pierwsza rzecz, którą należy sprawdzić, gdy uważamy, że nasza mieszanka paliwowo-powietrzna jest zafałszowana, co najczęściej objawia się czarnym dymem z wydechu. Tymi 2 sposobami możemy sprawdzić zarówno silniki diesla, jak i benzynowe oraz silniki wysokoprężne i odprężone. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax. Zapraszam też do oglądania filmów na kanałach moich kolegów Misiek Stasic, Rysiuncio, Idealny Remont. Pozdrawiam, cześć!